Cześć kochani! Dzisiaj pokażemy wam, co warto zobaczyć w danym mieście, wybierając się tam na jeden dzień. W odcinku pierwszym Poznań! Stolica Wielkopolski jest szóstym co do wielkości miastem w Polsce, które zamieszkuje ponad 500 000 osób na powierzchni ponad 260 km². A wraz z gminami Oborniki, Skoki, Szamotuły i Śrem tworzy aglomerację poznańską, którą zamieszkuje ponad 1 200 000 osób. Poznań jest istotnym węzłem komunikacyjnym, posiadającym rozbudowaną infrastrukturę drogową oraz kolejową, wraz z siecią szybkiego tramwaju. Jest to miasto iście studenckie, w którym co roku studiuje ponad 100 000 osób na 25 uczelniach wyższych, wśród których największymi są Uniwersytet Adama Mickiewicza oraz Politechnika Poznańska. Jest to miasto z masą zabytków i ciekawych rzeczy, którymi chcemy się z wami podzielić. Pamiętajcie, że linki do wszystkich atrakcji, które dzisiaj zobaczycie, znajdują się w opisie, tak samo jak mapa do całej trasy, którą dzisiaj przejdziemy. Nie traktujcie jednak tej trasy jako jedynego rozwiązania. Jeżeli chcecie zobaczyć coś innego, edytujcie ją do woli. Jak mogliście zauważyć, naszą wycieczkę zaczęliśmy na dworcu głównym, jako że Poznań jest bardzo dobrze skomunikowany kolejowo z resztą Polski. Ale nie martwcie się, jeżeli przyjedziecie tutaj samochodem, możecie skorzystać z kilku płatnych parkingów podziemnych oraz bezpłatnych w centrach handlowych, np. w Poznaniu. Całą wycieczkę spokojnie przejdziemy pieszo, ale jeżeli chcecie, to korzystajcie z komunikacji miejskiej. W Poznaniu bardzo dobrze działa aplikacja Jak Dojadę, która podpowie wam skąd i czym najszybciej dojechać. Z dworca głównego przejdziemy na poznańskie Jeżyce, mijając po drodze Międzynarodowe Targi Poznańskie, na których w czasach przed pandemią odbywało się mnóstwo wydarzeń, od targów samochodowych, przez mieszkaniowe i gamingowe na koncertach kończąc. Po drodze mijamy poznański Bałtyk z ciekawym budownictwem oraz żeliwne figury autorstwa Magdaleny Abakanowicz, które w większej ilości można zobaczyć w parku Cytadela. Przed nami rondo Kaponiera, przed którym skręcamy w lewo w ulicę Zwierzyniecką i przechodząc obok parkingu podziemnego udajemy się do Starego Zoo w Poznaniu. W drodze na poznańskie Jeżyce, czyli do pierwszego miejsca, do którego chcemy was zabrać, docieramy do tak zwanego Starego Zoo, które jest dosłownie kilkaset metrów od dworca głównego, a po drugiej stronie mamy, nie wiem czy to widać, starą zajezdnię, która działała do 2010 roku. Ogród zoologiczny działa przez cały rok i wstęp do niego jest bezpłatny. Zanim tam wejdziemy, warto wiedzieć, że w tym miejscu znajdował się kiedyś pierwszy w Poznaniu dworzec kolejowy, który w prezencie dostał 12 zwierząt, które zamieszkiwały w ogródku znajdującym się przy dworcowej restauracji, co zapoczątkowało stworzenie pierwszego zoo w Poznaniu. Na terenie Starego Zoo obejrzeć możemy wiele gatunków zwierząt, od ryb, gadów i płazów, przez rozmaite ptactwo, bydło i osły, na małpach kończąc. Trzeba mieć na uwadze, że w zależności od pory roku niektóre rodzaje zwierząt nie będą przebywać na zewnątrz i zobaczyć będziemy mogli tylko niektóre z nich. Na terenie zoo znajdziemy również miejsce piknikowe, plac zabaw czy park linowy. W Poznaniu funkcjonuje również nowe zoo, znacznie większe i bardziej obszerne, które znajduje się niedaleko jeziora Maltańskiego, więc jeżeli jesteście miłośnikami zwierząt lub macie więcej czasu na zwiedzanie, to weźcie to pod uwagę. Dalej, idąc w kierunku Rynku Jeżyckiego, mijamy ulicę Augustyna Szamarzewskiego, którą z pewnością można nazwać Mekką poszukiwaczy nowych smaków, gdyż na tej ulicy znajdziemy restauracje z kuchni z najdalszych zakątków świata. Zjemy tutaj przysmaki m.in. kuchni kirgijskiej, meksykańskiej, indyjskiej, amerykańskiej, wietnamskiej czy japońskiej, w ich najlepszych wydaniach. Jeżeli na obiad, to zdecydowanie do jednego z tych lokali. Mijając zabytkową zabudowę z początku ubiegłego wieku, docieramy do ulicy Dąbrowskiego, która liczy ponad 8 km i przy której znajduje się niepozornie wyglądający rynek jeżycki, który, podobnie do Starego Rynku, na który udamy się później, stanowił dawniej centrum handlowe wsi Jeżyce, której historia sięga roku 1253 i która została przyłączona do Poznania w roku 1900. Po krótkiej wizycie w Żabce, których tutaj nie brakuje, bo są chyba co 50 metrów, doszliśmy do Rynku Jeżyckiego,
Generalnie każda dzielnica w Poznaniu, tak mi się zdaje, ma swój ryneczek z takimi charakterystycznymi zielonymi budkami, gdzie sprzedawcy sprzedają wszystko, od pomidorów przez jajka po dresy, które możemy przymierzyć stojąc na kartonie. Teraz mamy niedzielę, więc nie ma tutaj wystawców, aczkolwiek pokażę Wam, jak wygląda to miejsce, kiedy jest tutaj pełno ludzi. Takie rynki znajdują się w centrum życia poznaniaków. Wokół rynku usytuowane są różne kamienice. Zaraz zobaczymy dziedziniec jednej z nich. A konkretnie tej tutaj niebieskiej z napisem notariusz, która była rewitalizowana w 2015 roku bodajże. Tuż obok znajduje się jedna z najstarszych budowli tej dzielnicy, a mianowicie dom szachulcowy, który powstał około 1870 roku i w którym zachowała się piękna drewniana altana na wejściu. Przed przyłączeniem Jeżyc do Poznania funkcjonowała tutaj poczta, a obecnie znajduje się w nim restauracja Dąbrowskiego 42. Idąc dalej w kierunku mostu teatralnego mijamy piękną zabudowę pamiętającą początki zeszłego stulecia oraz zabytkowe kino Rialto, które rozpoczęło swoją działalność 1 stycznia 1938 roku pod nazwą Adria. W wielu miejscach Poznania możemy znaleźć takie tablice, które przybliżają nam historię dzielnic, w których się znajdujemy, razem z mapą i najważniejszymi punktami. Doszliśmy właśnie na most teatralny, czyli jedno z głównych skrzyżowań w Poznaniu, skąd możemy dojechać na dworzec, do centrum, na Jeżyce czy też na Piątkowo. My jednak, mijając przystanek tramwajowy i dzieci zjeżdżające na sankach z górki, idziemy w kierunku Teatru Wielkiego. Teatru, który powstał w 1909 roku, a w polskie ręce przeszedł w roku 1919. W okresie międzywojennym miały tu miejsce światowe prapremiery, takie jak Legendy Bałtyku Feliksa Nowowiejskiego czy polska premiera Harnasi Karola Szymanowskiego. Mieści się on przy ulicy Fredry, naprzeciwko Parku Mickiewicza, którym, mijając pomnik ofiar czerwca 1956 roku, dojdziemy do ulicy Święty Marcin, przy której znajduje się wiele ważnych dla Poznania budynków, takich jak Aula Uniwersytecka Uniwersytetu Adama Mickiewicza, budynek Akademii Muzycznej czy Zamek Cesarski. Ten ostatni zasługuje na poświęcenie mu dłuższej chwili i zdecydowanie polecamy udać się do środka, jeżeli będziecie mieli na to czas i oczywiście muzea będą otwarte. Tak więc Zamek Cesarski został wybudowany na początku XX wieku dla cesarza Prus Wilhelma II. W czasie II wojny światowej został przebudowywany na siedzibę Adolfa Hitlera, który finalnie tutaj nigdy nie dotarł, a komnaty, gabinet, jak i sypialnię Führera można oglądać dzisiaj za darmo w zamku. Ulica Święty Marcin, wzdłuż której teraz idziemy, ma długą tradycję i niegdyś wyglądała zupełnie inaczej. Obecnie na jej znacznej części znajduje się strefa zamieszkania, czyli w teorii możemy się poruszać całą szerokością ulicy. Kolejnym punktem na mapie Poznania będzie Plac Wolności. Zobaczcie, co tu jest ciekawego. Dawniej to miejsce nazywało się Placem Wilhelmowskim i jego historia sięga XVI wieku, a od czerwca 1919 roku, po opanowaniu miasta przez Polaków po wybuchu powstania, plac ten nosi dzisiejszą nazwę. W roku 2010 rozpoczęto budowę bardzo charakterystycznej fontanny, która mieści się w centralnej części placu. Schodząc w dół dochodzimy do Starego Rynku, który jest głównym placem miejskim w Poznaniu, wytyczonym około 1253 roku jako centralne miejsce miasta lokacyjnego. Jest on kwadratem o boku długości 141 metrów, co czyni go trzecim co do wielkości, po krakowskim i wrocławskim, rynkiem w Polsce. Na terenie całego Starego Rynku znajdziemy tradycyjną, historyczną zabudowę, w której obecnie mieszczą się głównie restauracje, hostele i mieszkania, a w centrum znajduje się Galeria Miejska i Muzeum Wojskowe wraz z ratuszem miejskim, z którego wieży codziennie o godzinie 12 odkrywany jest hejnał Poznania, gdzie o tej samej godzinie stukają się rogami charakterystyczne poznańskie koziołki. Obecnie, z uwagi na badania archeologiczne, teren tuż przy ratuszu jest zamknięty, aczkolwiek zwiedzanie Starego Rynku wciąż jest możliwe. Jako że nazwa tego kanału to Na jeden dzień,
to jako ostatnią pozycję chcielibyśmy zaproponować Wam Jezioro Maltańskie, gdzie przy dobrej pogodzie odpoczniecie po tej dość długiej wyprawie. Jeżeli jednak macie trochę więcej czasu na zwiedzanie, to zapraszamy Was do mapki w opisie, gdzie znajdziecie pozostałe atrakcje warte zobaczenia. Nad jezioro udamy się idąc przez most Bolesława Chrobrego, obok Bazyliki Archikatedralnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła, która jest najstarszą polską katedrą. Jest ona miejscem pochówku pierwszych władców Polski i przypuszczalnym miejscem chrztu Mieszka I. A tutaj chcieliśmy pokazać Wam jeszcze jezioro maltańskie, no ale się okazało, że raz na 4 lata spuszczają z niego wodę, bo jest to sztuczny zbiornik. I tam, gdzie widzicie w oddali tych ludzi, tam wszędzie normalnie byłaby woda. Generalnie sam bym już teraz stał, myślę, po kostki w wodzie. Naokoło jeziora maltańskiego przebiega ścieżka rowerowo-piesza, więc jakbyście chcieli zrobić sobie spacer, to jak najbardziej Wam to polecamy. I tak naprawdę jest to ostatni punkt naszej wycieczki po Poznaniu. Podsumuję Wam wszystko jeszcze na końcu, ile powinno zająć Wam to czasu. Nam to zajęło nieco dłużej, ponieważ jeszcze w każdym miejscu się zatrzymywaliśmy i nagrywaliśmy. Także jeżeli Wam się spodobał ten odcinek, to piszcie w komentarzach, jakie miejsce moglibyśmy jeszcze zobaczyć i co w tym miejscu jest wartego zobaczenia. Także pozdrawiamy Was, do następnego. Heja!